Cześć, z tej strony Azji, witajcie w kolejnym odcinku Wciśnij Start. Dzisiaj sobie troszkę powiemy o sprawach bieżących, czyli o sprawie wiadomych zamieszek w Stanach Zjednoczonych i tego, jak to wpływa na gry, ponieważ o dziwo wpływa. Nie wiem dlaczego, wiem dlaczego, ale moim zdaniem nie powinno wpływać i chyba musimy o tym porozmawiać. Niektóre firmy, w tym na przykład Sony, czy Call of Duty, czy też Activision właśnie, czy nawet Cyberpunk ostatnio, powiedzieli, że oni przekładają swoje eventy, dodatki i tak dalej, update'y, bo teraz są ważniejsze rzeczy, na których powinno się skupić społeczeństwo. Mam kilka problemów z tym. Zacznijmy może od artykułu aż dziennika, który mówi, że gracze strasznie skupsztalili się pod postem Cyberpunka, że jakoby tam, nie wiem, jakieś rasistowskie komentarze były. Moim zdaniem komentarze nie są rasistowskie, są po prostu idiotyczne i tyle. Tam nie widzę w tych akurat przykładach wybranych przez nich niczego rasistowskiego, być może pod całym postem oczywiście było, no ale po prostu te komentarze są głupie. Dlaczego one są głupie? Głupie jest na przykład mówić, że ja anuluję wasz preorder, nie dostaniecie moich pieniędzy, bo pobieracie Black Lives Matter. Serio? Czy naprawdę Ciebie interesuje to, co jakiś social media manager ma do powiedzenia na profilu facebookowym czy też na Twitterze? Czy obchodzi Cię ich produkt? Bo to są dwie różne rzeczy. Tym social media managerom płacą, żeby oni tam robili jakiś real-time marketing i wiadomo, żeby byli na czasie z rzeczami, które są aktualnie i tam wiadomo, dostosowywali się do tego. Naprawdę nie robisz nikomu krzywdy tym, że Ty nie kupisz od nich tego produktu, bo produkt się obroni sam i pewnie bardzo dużo osób go kupi. No ja na przykład nie zamierzam anulować preordera. Co nie znaczy też, że to jest w 100% okej, bo to nie jest okej, że firmy angażują się w sprawy, które polaryzują społeczeństwo. Naprawdę nie potrzebuję firmy, szczególnie jakiejś tam z branży rozrywkowej właśnie, żeby im powiedziała, że zła rzecz jest zła i to właściwie tyle. Naprawdę nie potrzebuję też, żeby oni jakoś popierali moje poglądy, czy też ich nie popierali, bo tak naprawdę nie o to chodzi po prostu. Oni tworzą produkt i ja chcę ten produkt, bądź go nie chcę i od tego zależy tylko, czy ten produkt po prostu mi pasuje, czy nie. Tak samo ci po drugiej stronie, którzy pieją z zachwytu. O Boże, jak to dobrze, że te firmy wspierają tak dobrą akcję, jak to jest naprawdę super cudowne, po prostu uwielbiam te firmy, od teraz uwielbiam te firmy, nareszcie coś dobrego zrobiły. Nie zrobiły. Tych firm nie obchodzi to wszystko. Ich nie obchodzą zamieszki w Stanach Zjednoczonych. Jedyne, co ich obchodzi, to, że przez ten czas w domyślnym kraju, bo dosłownie tak jest, praktycznie to jest jeden z największych, jeśli nie największy jakby odbiorca ich produktów z branży rozrywkowej, przez ten czas ich reklamy, które oni będą nam dawać, nie będą tak głośne jak to, co się w tym momencie dzieje w telewizji, co się w tym momencie dzieje na ulicach, tak? Co jest bardziej nośne, że tak powiem, w mediach. I to jest jedyny powód. To jest jedyny powód, dla którego przekładają wszystkie te eventy, dla którego piszą te wszystkie posty, dla którego na przykład odpalając Spotify mam listę Black Lives Matter. Okej, fajnie jest mieć listę czarnoskórych wykonawców. Oni robią naprawdę świetną muzykę. Tylko, czy to jest potrzebne? Naprawdę to, że ja sobie odpalę muzykę z playlisty Black Lives Matter nie pomoże czarnym w Ameryce, tak? Tam jest problem. Oczywiście, że jest problem rasizmu, oczywiście, że jest problem z policją, która nadużywa siły. To wiemy od dawna, to już się stało wręcz memem. To jest, z tym są skecze, to jest wyśmiewane. Hey, kid! What are you doing? Hanging out with black people. Where are your parents? I teraz też się robi coś takiego, że to już tak ogólnie dygresja od gier, ale jest coś takiego, że jak tylko ktoś żartuje właśnie, jest w tym żarcie zawarty czarnoskóry na przykład, to jest to uznawane od razu za rasizm. I nie, ponieważ moim zdaniem właśnie musimy żartować ze złych rzeczy, tak? Żartujemy sobie na przykład z tego, że policja częściej zabija na przykład czarnych, czy też ma większy jakby problem z czarnymi niż z białymi. I my sobie z tego żartujemy. Nie żartujemy sobie dlatego z tego, że to nie jest poważna sytuacja, że to nie jest poważny problem. My żartujemy z tego dlatego, żeby zabrać moc temu, co się tam dzieje, tak? Przez żarty my powodujemy to, że łatwiej jest nam po prostu sobie z tym poradzić. Tak samo z żartami o pedofilii, gwałcie, nie wiem, o wszystkich tych tragicznych rzeczach. To są nadal żarty. I oczywiście mogą one dotknąć kogoś, jak najbardziej. Nie jest powiedziane, że każdy musi zrozumieć żart. Nie jest powiedziane, że do każdego żart trafi. Nie na tym polegają żarty. Chociaż niektóre może i tak. Chodzi o to, żeby zabrać właśnie moc z tego złego
i uczynić z tego coś śmiesznego. To tak chwilę po prostu tłumaczę komedię, bo po prostu niektórzy najwyraźniej w internecie tego kompletnie nie rozumieją. Ale wracając do całej tej sprawy, no po prostu, czy jesteś po jednej stronie barykady, czyli anulujesz preorder na przykład, nie chcesz mieć już nic wspólnego z tą marką, czy jesteś po tej drugiej stronie, że o Jezu, jak dobrze, nareszcie. Ogarnijcie się po prostu, ogarnijcie się. To są firmy z branży rozrywkowej. W ogóle to właśnie, to jest branża rozrywkowa, tak więc to jest eskapizm, tak? Czyli ucieczka od rzeczywistości dla nas. Moim zdaniem to jest właśnie ważne, żeby oni teraz pompowali jak najwięcej gier, jak najwięcej filmów, jak najwięcej seriali, jak najwięcej wszystkiego innego, ponieważ dzieją się złe rzeczy i ja chcę na przykład wracając do domu nie myśleć o tych złych rzeczach, usiąść sobie na przykład, włączyć Netflixa, czy włączyć Spotify, czy włączyć PlayStation. Ja chcę po prostu zapomnieć o tym, że te złe rzeczy się dzieją na świecie. Przez tą chwilę po prostu, przez tą chwilę, kiedy ja będę grał, to jest moja chwila i ja chcę po prostu się totalnie wychillować przy tym. Nie myśleć o tym, że w tym momencie dzieją się złe rzeczy. Oczywiście dzieją się wszędzie. A czemu firmy milczały, jak w Hongkongu były zamieszki, tak? Które chyba nadal zresztą tam są, jakieś tam ciśnienie dalej jest. Dlaczego milczały, jak są wojny na całym świecie tak naprawdę? Czy to jakieś w Afryce, czy to na Bliskim Wschodzie, czy to gdzieś... To ich nie obchodzi, bo po prostu Ameryka jest dla nich dobrym rynkiem, tak? Jest dla nich największym rynkiem tak naprawdę. Więc nie jest jakby okej, żeby na przykład w tym momencie wszyscy wyszli i powiedzieli, jesteśmy tam ramię w ramię z Hongkongiem. No nie jest to dla nich okej. Tym bardziej, że w tych firmach dużo udziałów mają Chińczycy, no ale to już jest inna sprawa. No fakt jest taki po prostu, żebyście nie dawali się omamić i nie byli za bardzo właśnie po tej jednej i po drugiej stronie barykady, tylko widzieli po prostu przez to wszystko. Gdy wszyscy stoją albo po lewej, albo po prawej stronie, to naturalnym jest, że próbujesz iść środkiem. Przynajmniej dla mnie jest naturalne. Jest tam najbardziej luźno i masz na wszystko, że tak powiem, dobry ogląd, a nie jesteś gdzieś tam w tłumie po jednej czy po drugiej stronie. To jest tylko taki krótki rant ode mnie. Nie warto się omamić tym, co próbują tam machiny marketingowe nam wcisnąć. Naprawdę nie ma sensu stania po jednej czy po drugiej stronie. Na polaryzujących społeczeństwo opiniach nie powinno się robić PR-u. I chciałbym tylko, żebyście tyle wyciągnęli z tego filmiku. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć.